Cześć, witam w takim odcinku może serwisowym, ale bardzo krótkim. Dawno nic nie było, coś tam się dzieje. Tak jak wspominałem, więcej buduję innych urządzeń teraz. Także temat mnie zajął inny. Ale wracając do sedna, mamy 770 na pokładzie. Przyszła do mnie na przegląd, serwis. Niestety po włączeniu nie działa, nie załączał się tutaj. Przekaźniki się nie załączały, nie chciał wyjść z układu protekcji. I co się okazało? Wzmacniacz już był po naprawie, to tak przy okazji, bo na przykład widzimy te diody Zenera są zmienione, tu jakiś rezystor zmieniony, ale nie o to chodzi. Widać pęknięcie płyty. No niestety dostał strzała porządnego wzmacniacz. Płyta pękła, przez co nie załączał się. I dobrze, że podłączyłem przez żarówkę, bo może to uchroniło przed większą katastrofą. Cały radiator jest oberwany. Wyrwało wszystkie tutaj śruby, wkręty właściwie z płyty dolnej. No i teraz dodatkowa robota. Raz, że musiałem sztukować płytę główną, pokleić ją i polutować, to teraz muszę wytargać blok radiatora, nadlać chyba żywicą te miejsca na wkręty. I co? No i jakoś na stałe mocować ten radiator. Ale myślę, że po takim zabiegu myślę, że dobrym będzie odbiór osobisty wzmacniacza, a nie przesyłka kurierem. No, był pech. Pech był taki, że trafiło na akurat ten egzemplarz. Zobaczmy sobie, oczywiście wypryskane, o czym mówił mi właściciel. No, tłusto. Problemy z wzmacniaczem, oczywiście z selektorem, z kanałami. Także pełne czyszczenie. Zabieramy się, odkurzymy przy okazji. No i do boju. Może pokażę jeszcze płytę od dołu. Może nie jest rewelacyjnie, ale jest połatane dość dobrze drutami i poklejone. Jeszcze zostało mi nałożyć solder mask. Także jedziemy z tematem. A 770 w kolorze szampańskim. Tak to wygląda od spodu. Pęknięcie było dość zdrowe. Poszło tędy. Połatałem te ścieżki drutem, jak widać stawiony jest drut gruby. Postanowiłem wstawić gruby drut, może wygląda to mało elegancko, ale dość długie ścieżki wprowadziłem tego drutu, tak aby żadne drgania już nie spowodowały uszczerbku na zdrowiu tego wzmacniacza. No i co? I teraz zostało mi zalać to solder maską, utwardzić i przymocować ten nieszczęsny blok. Także chyba prawdopodobnie trzeba będzie odkręcić wszystkie tranzystory, przy okazji wymienimy sobie pastę pod nimi. No i reszta przeglądu dopiero się zaczyna. Może do znudzenia, ale warto przypomnieć, tak wyglądają przełączniki po pryskaniu kontaktami z zewnątrz. To są ich styki. I tak wyglądają te same styki już po wyczyszczeniu. Srebrno-białe. Jest różnica na plus. No i tak wygląda potencjometr po czyszczeniu z zewnątrz. To jest czarniutko, błotko. Tu olej, a płytka sucha, także nie dociera tam, gdzie trzeba. W czyszczeniu wygląda to dużo lepiej. Na pewno poprawi się przewodność połączeń. Test wzmacniacza przy 8 W RMS. Takie parametry 3000 zniekształcenia, ponad 80 dB SNR. Kanały bardzo równe, jeden jak i drugi kanał. Mogę je tutaj zmienić, proszę zobaczyć, równiutko zestrojone, także ich amplituda równa. Już się dobrze zagrzał. Myślę, że koniec testów. I wzmacniacz już zapracował, oczyszczony w środku. Wyczyszczone selektory, wyczyszczone przełączniki, potencjometry, sprawdzone kondensatory, te, które musiały być wymienione, zostały. Naprawiona ta pęknięta płyta, ustawione prądy spoczynkowe. 3000 zniekształceń, lewy, prawy kanał przy 8 W RMS, dalej zachowuje się tak samo.
Także pełna funkcjonalność przywrócona.